Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczemy keks. Do ciasta będziemy potrzebowali 250 g mąki pszennej tortowej plus 2 łyżki, 170 g cukru, 5 jajek, 250 g masła lub margaryny, 2 łyżek mleka, kilka kropel aromatu rumowego, 1 łyżeczki proszku do pieczenia oraz 300 g bakali. Może być mieszanka keksowa. Najpierw przygotowujemy sobie mieszankę lub kupujemy mieszankę keksową. Myśmy zrobili własną, w której były orzechy włoskie, orzechy nerkowca, migdały, rodzynki, żurawina, kandyzowana skórka pomarańczowa, morele suszone oraz suszony ananas. Mieszankę pokroiliśmy na mniejsze kawałki, a teraz obsypujemy 2 łyżkami mąki. W ten sposób mieszanka nie opadnie nam na spód keksa. Odstawiamy na bok, zajmujemy się teraz ciastem. Do miski dajemy masło lub margarynę. W temperaturze pokojowej najlepiej jakby była, czyli wyjmijmy sobie ją na kilka godzin przed robieniem ciasta na wierzch i teraz ucieramy na puszystą masę. Jak już utrzemy, dodajemy cukier. I ucieramy, aż masa zrobi się jasna. Wtedy po jednym rzutku dodajemy do naszej puszystej masy i nadal ucieramy. Jedno, kolejne. Następnie dodajemy mleko. A po mleku dodajemy aromat rumowy. I dobrze wszystko ze sobą przemieszajmy. A jak to zrobimy? To zmniejszamy obroty miksera, dodajemy proszek do pieczenia i dodajemy mąkę. Jeżeli ktoś ma słabszy mikser, proponuję już ucierać tą łyżką, żeby mikser się nie spalił. A my dodajemy i mieszamy, dodajemy. Jak dodamy całą mąkę, to jeszcze przemieszajmy na koniec dobrze. I teraz już odstawiamy mikser, dodajemy bakalie łyżką albo łopatką. Wciskamy te bakalie w ciasto. One muszą się dobrze po tym cieście rozprowadzić. Najlepiej zrobić to partiami, łatwiej będzie wszystko rozmieszać. I taką miskę na chwileczkę odstawiamy na bok. Teraz pianę z białek będziemy upijać na sztywno. Czyli białka dajemy do miski, szczypty soli, mikser i na sztywno ubijamy tą naszą pianę. Jak już pianę ubijemy, to będziemy ją dodawać do naszego przygotowanego wcześniej ciasta. Powoli partiami dodajemy i wtłaczamy tą pianę w środek. I znowu trochę. I mieszamy do momentu, kiedy to ciasto wchłonie po prostu tą pianę. Tak jak to w naszym przypadku się stało, odstawiamy miskę, przygotowujemy sobie foremkę, keksówkę, wykładamy ją papierem do pieczenia albo smarujemy margaryną i obsypujemy bułką tartą. Do naszej foremki wykładamy ciasto i wyrównujemy. Jak Państwo zauważą, tam 1/3 tej foremki została wolna. Wyrównujemy po całej powierzchni. I taką foremkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza, używając grzałki góra i dół i pieczemy tak około 1 godziny, czyli 60 minut.
Pod koniec pieczenia wstawmy patyczek do środka, sprawdźmy, czy jest już czysty. Wtedy ciasto jest upieczone. Po upieczeniu wyjmujemy foremkę z piekarnika, zostawiamy na chwilę, żeby lekko przestygło. Następnie wyjmujemy z foremki. Odrywamy lekko papier do pieczenia. I zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Na koniec ciasto będziemy oblewali lukrem, a lukier zrobimy z 2 łyżek soku z cytryny, 2 łyżek przygotowanej wody oraz około 5 łyżek kopiastych cukru pudru. Do miseczki dajemy sok z cytryny i przygotowaną wodę i powolutku będziemy dodawać nasz cukier puder. Na początek 1, 2, 3 łyżki i mieszamy i sprawdzamy konsystencję naszego lukru. Nasz lukier ma być biały i lejący się. Tak jak mówiłam, dodajemy najpierw 3 łyżki na przykład i mieszamy. Sprawdzamy konsystencję. U nas nadal jest lukier za płynny. Dodajemy kolejne łyżki cukru pudru. I tak jak Państwo widzą, on jest gęsty, lejący się. U nas lukier już wykonaliśmy, teraz oblewamy górę naszego ciasta. A sam wierzch udekorujemy albo kawałkami kolorowego suszonego ananasa, albo pokrojonymi kawałeczkami suszonych moreli, czy bakaliami. I tak pięknie wyglądającym ciastem, które jest naprawdę smaczne, żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.